Witajcie serdecznie, tu Emilia. Zapraszam Was dzisiaj na moją inspirację w ramach świątecznego YouTube Hopa. Zasady zabawy zobaczycie na ekranie, a także na naszej stronie na Facebooku Hoplandia. Mamy dla Was mnóstwo fantastycznych nagród, a także bardzo dużo cudnych filmików, także zapraszam Was do zabawy. Moją inspiracją jest zimowe okienko. Okno stworzyłam z tektury. Rama ma szerokość 2 cm, w środku ten taki rozdzielnik na okienka 1 cm. Jeżeli chodzi o wielkość całego okna, to oczywiście możecie go stworzyć w takim rozmiarze, w jakim Wam pasuje. Pierwszy krok to złożenie pasków w całość. Ja sobie je zabezpieczam dwustronną taśmą z jednej i z drugiej strony. Moje okienko będzie miało 2 warstwy, także 2 warstwy tektury. Najpierw buduję tą zewnętrzną ramę, a następnie wkleję środek. Tak jak już wcześniej wspomniałam, te paski w środku są 1 cm, także przed przyklejeniem zabezpieczyłam sobie je dwustronną taśmą. Moje okno będę malowała na brązowo. Używam farby teksturowej od Finnabair. Ona jest bardzo ziarnista, ma dużo takiego piasku, także fajną teksturę daje. I dołączam do niej trochę ciemniejszy brązowy kolor. Tym najpierw pokrywam wszystkie niedoskonałości, a potem maluję całą ramę. Używam noża takiego artystycznego, bo praktycznie nie maluję, tylko nakładam tą farbę i nakładam ją dosyć grubo. Następnym krokiem będzie użycie drewnianego patyczka i stworzenie takiej właśnie faktury drewna przez zrobienie bardzo wielu takich małych rowków w farbie. Trzeba to zrobić, kiedy farba jest jeszcze mokra. Zostawiam wszystko do wyschnięcia, a gdy już praca jest zupełnie sucha, biorę białe gesso i suchym pędzelkiem bardzo delikatnie, dosłownie muskam to moje okienko, aby uwydatnić całą teksturę. Wygląda to fantastycznie. Oczywiście okienko mogłoby mieć zupełnie inny kolor, mogłoby być czerwone, mogłoby być zielone, mogłoby pewnie też być białe. To białe gesso, które teraz nakładam, naprawdę pokaże właśnie całą tą teksturę. Wygląda po prostu super. Kolejnym krokiem jest wybranie papieru do naszego okienka, naszego widoczku, ale może być to zupełnie coś innego. Fajnie by tam wyglądała choinka, jakieś zimowe dekoracje. Ja poszłam w zimową scenkę z papieru Cozy Christmas z Lemoncraft. Z tą scenką robiłam w tym roku już kilka prac. Jestem w niej absolutnie zakochana.
Do ozdoby mojego okienka wykorzystam papierowe elementy, kwiaty z foamiranu, kilka małych drewnianych elementów, listki z wykrojnika. Wszystko w podobnej kolorystyce do tego mojego widoczku. Stworzyłam dwie kompozycje na okienku, jedną na dole, drugą u góry. Tej górnej już nie udało mi się nakręcić całej, pewnie coś nie tak wcisnęłam podczas nagrywania, ale w bardzo podobny sposób jak tą na dole warstwowo nakładam elementy, zaczynając od gazy i listków i dodawałam, wiecie, coraz więcej. Kończąc na kokardce, którą umieszczam na kwiatku. Bardzo mi się ta kokardka podoba. Wygląda prawie jak z materiału, jest to kokardka papierowa. Dodam także kilka kokardek ze sznurka i to praktycznie będzie koniec, jeśli chodzi o kompozycję. Teraz już tylko wykończenie pracy. Ostatnim krokiem jest dodanie mikrokulek, brokatu, a także białego gesso. To wszystko sprawi, że praca będzie jeszcze bardziej zimowa i mroźna. Mam brokat biały z delikatnymi drobinkami, przezroczysty, mikrokulki, które są takie glitterowe, styropianowe, małe kuleczki. I to będzie już wszystko. Mam nadzieję, że mój filmik Wam się spodoba, że zainspiruje Was moją pracą do stworzenia czegoś podobnego, a przede wszystkim zachęcam Was do wzięcia udziału w naszej zabawie. Obejrzyjcie wszystkie filmiki, link do następnego, a także do produktów i wymiarów mojej pracy znajdziecie w opisie filmu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, życzę Wam cudownych świąt i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia niebawem. Pa, pa!